Żeby życie miało smaczek, raz ślimaczek, a raz wraczek. A takie atrakcje nurkowe możecie spotkać w Morzu Śródziemnym u wybrzeży Chorwacji. O tym, co można zobaczyć w okolicy wyspy Vis, opowie Piotr Stus z Nautiki. Zaprawiony we wrakach i ślimakach, fotograf podwodny, instruktor i człowiek lubiący małe zwierzątka, nurkowanie sidemountowe oraz wyspy, organizator safari oraz gospodarz bazy nurkowej Nautika Vis. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Piotrek. Cześć Kamil. Słuchaj, dużo jeżdżę po Chorwacji z racji żeglowania, no ale jak tam jest woda, to i da się pewnie nurkować. I słyszałem, że są bardzo fajne miejsca do nurkowania w Chorwacji. No, blisko, ciepło. Obalisz ten mit, czy jednak jest to prawda, że jest tam fajnie do nurkowania? Słowo obalisz, czy to jest jakaś sugestia? Okej. Oczywiście, że nie będę obalał mitu. Chorwacja jest naturalnym, jak to się ładnie mówi, naturalną destynacją dla polskich nurków. Strasznie wyświechtany termin i fraza, ale faktycznie to jest taki kierunek dla tych, którzy wystartowali tutaj, potem czasami się otarli o Bałtyk, a czasami nie, albo nie zdążyli jeszcze polecieć do Egiptu. Chorwacja to jest super miejscówka na wakacje nurkowe. Jest dość blisko, dość tanio, bym powiedział. Mówisz do Krakusa, więc do Splitu 1270 km, ale przyjeżdżają do nas też ludzie z północy Polski, to jest troszkę dłuższa wycieczka. Jest przede wszystkim swojsko. Myślę, że to jest coś, co powoduje, że taki parametr, który powoduje, że Chorwacja jest lubiana, bo jedzie się do kraju, w którym mówi się podobnym narzeczem. Można się przy odrobinie dobrej woli dogadać polsko-chorwacko. Ja mówię zawsze do nich po polsku, oni rozumieją wszystko. A oni mówią zawsze do ciebie po chorwacku. Tak, i dogadujemy się. Tak. No właśnie. Więc przy odrobinie dobrej woli to wszystko działa. Czy jest tanio? No, szału nie ma. Ale nad Bałtykiem też nie. Ale nad Bałtykiem nie ma, natomiast gwarancję pogody tutaj można pewnie dostać lepszą. I można zanurkować w pełnosłonym morzu, którego oczywiście zasobów nie da się porównać z rafą koralową, ale też nie ma sensu porównywać, tak samo jak nie ma sensu porównać jeziora z Adriatykiem, tak samo nie ma sensu porównać Morza Czerwonego z Adriatykiem. W swojej klasie super miejscówka nurkowa, z reguły z doskonałą przejrzystością, w różnych miejscach wraki, ściany, jaskinie, w niektórych miejscach to wszystko. I jeżeli do tego dołoży się ten koloryt wybrzeża chorwackiego, pyszną kuchnię, przyjaznych ludzi, to wszystko gwarantuje dobre wakacje. I jeszcze często jest dobra pogoda. Chociaż zawsze uważam, że nawet w deszczu Split ładnie wygląda. Pod wodą nie pada przede wszystkim, jak wiemy. Prawda. I morze jest dosyć ciepłe. Tak, dosyć ciepłe to jest właściwe słowo. My przez pierwszą bazę nurkową Nautiki odpaliliśmy w roku 98, więc zbieramy statystyki przez tych parę lat. Maj z reguły 16-17 stopni, w zależności od tego, jak słoneczna jest wiosna. Potem woda zaczyna się ogrzewać w tych powierzchniowych warstwach, więc w lecie czasami sięga do 30 stopni woda, ale potem jest jakaś lekka termoklina, do 25 metrów z reguły tam cyrkuluje wokół 20 stopni temperatura, a potem spada przy dnie. Do końca sierpnia jest temperatura właśnie około 17-18 stopni, a potem woda zaczyna się znowu mieszać w całej objętości i we wrześniu robi się 20 stopni też na głębokości 40 metrów. I potem znowu ta cyrkulacja, woda się wychładza od powierzchni i znowu zaczyna być później coraz chłodniej i wszystko się wystudza do tych 17 stopni w kwietniu, w maju. 17 stopni, tak? Tak, to dla tych, którzy marzą o tym w polskich jeziorach. Więc my oczywiście planujemy śmiało kiedyś prowadzić całoroczną bazę w Chorwacji, bo przecież na miły Bóg tam będzie zawsze cieplej niż na Koparkach i na Zakrzówku. Dokładnie. Skoro mówimy właśnie o całorocznym, to ogólnie jak wygląda sezon nurkowy w Chorwacji? No sezon do teraz, jeżeli ktoś potrafi obsługiwać nurków przez pół roku, to jest po prostu, to dobrze siedzi w rynku.
Uważam, że my dobrze siedzimy w rynku, pracujemy od maja do października, ale oczywiście szczyt przypada na okres czerwiec, wrzesień, a ultraszczyt na lipiec, sierpień. Czyli prawdopodobnie cię nie zaskoczyłem. No nie. Znaczy ja to w ogóle w żeglowaniu wolę te wrzesień, październik. Aha. Już nie jest tak gorąco i fajniej wieje. Tak. Co można zobaczyć w wodach chorwackich? Bo część ludzi myśli, że to jest jednak rafa koralowa, tam nie ma takiej rafy. Nie, no więc właśnie to jest faktycznie takie pierwsze skojarzenie, które jest błędne, że jeżeli woda jest trochę cieplejsza Tak. niż na koparkach, to że tam będzie rafa koralowa. I oczywiście koralowce są w Chorwacji, są kwiały, są nawet koralowce madreporowe, są gorgonie, czyli takie krzaczki żółte, pomarańczowe, czerwone, ale nie ma rafy koralowej takiej, jaką znamy z Egiptu i nie ma jej w całym Morzu Śródziemnym. Jeżeli ktoś widzi reklamy dla nurków z rafą koralową dotyczące Morza Śródziemnego i Adriatyku, to jest to po prostu fake. Tak. Reklamowy i nie należy tam jechać na pewno, licząc na rafę koralową. Więc to jest dosyć surowy krajobraz, skalny. Najczęściej to jest podłoże wapienne, w paru miejscach są jakieś tam inne formacje geologiczne z innych skał zbudowane, ale najczęściej to jest wapień albo dolomit. Duże głazy, które się poobrywały z klifowych brzegów albo strome ściany, takie klify podwodne, porośnięte do głębokości 15, 18, 20 metrów, porośnięte roślinnością, gąbkami, roślinnością, a w wszystkich głębszych i zacienionych miejscówkach zaczynają się kolory, pojawiają się koralowce, gąbki w różnych kolorach. Paradoksalnie w stosunku do rafy koralowej bardziej kolorowo jest głębiej niż płycej. O. Płycizny są monochromatyczne, zielonkawe lub skaliste, a porośnięte, czyli skały, biała skała i glony, trawy na płyciznach, a głębiej zaczynają się kolory. O, to ciekawe, naprawdę. To ciekawe, tak. A jak wygląda zwierzątka? Rybki, ośmiornice, no i jeżowce pewnie. Tak, są miejsca, gdzie jest dużo jeżowców faktycznie, ale to nie jest reguła. No, ze smutkiem stwierdzam, że tych ryb chciałoby się, żeby było więcej. Ponoć za czasów Jugosławii było tak, że odcinki wybrzeża były systematycznie zamykane, żeby ryba mogła się odrodzić, żeby to były takie strefy lęgowe, które były zamykane na okres 2 sezonów mniej więcej, żeby tam nie łowić. I może się doczekamy kiedyś takiego czasu, że to wróci. Ale młode państwo chorwackie miało pewnie i ma nadal tyle wyzwań, że nie wrócono do tego zapisu i oceniam, że jest jednak wybrzeże jest mocno przełowione. Są miejsca, gdzie tych ryb jest więcej. My mamy bazę na Wisie, więc to jest na tyle daleko od brzegu, że faktycznie tam tego życia jest więcej, ale wiemy od znajomych, że wszędzie tam, gdzie się udało w porozumieniu z lokalnymi władzami po prostu zabronić połowu na jakimś wyznaczonym obszarze, że ta ryba bardzo szybko się mnożyła i jest jeżeli chodzi o ryby, jak na rafie koralowej. Jest sporo bezkręgowców, jest sporo ślimaków nagoskrzelnych, cały czas są ośmiornice, które na szczęście na tyle szybko się reprodukują, że one się tam pojawiają i to chyba jest mniejszy problem niż zanieczyszczenie wód, szczególnie w końcówkach, tej północnej części Adriatyku, gdzie cyrkulacja wody jest mniejsza i gdzie nawet tam u nas w środkowej Dalmacji widzimy na przykład, jak potrafią zakwity glonów tłamsić życie biologiczne, to zwierzęce. No i na to nie ma specjalnie dobrej rady, bo to są procesy odbywające się w takiej skali, gdzie nie da się po prostu tam jakimś przepisem administracyjnym tego szybko zmienić. Więc to jest powiedzmy taki troszkę smutniejszy obraz tego, że chcielibyśmy, żeby było więcej ryb i chcielibyśmy, żeby ta przyroda może była w lepszej kondycji, czy żeby perspektywy były lepsze, ale teraz tak bardziej pozytywnie
jest masa życia. Nie są to tropiki, w związku z tym to życie nie jest takie kolorowe i bujne, ale jest dużo ryb, dużo bezkręgowców, jest na czym z całą pewnością, w którą stronę skierować obiektyw, a przede wszystkim uważam, że jest bardzo piękna sceneria podwodna. To są po prostu piękne krajobrazy i to musi przy tej przejrzystości, która tam najczęściej występuje, to może zachwycić każdego. Tak, to ja pamiętam, sam nurkowałem, ale tak do kotwicy, czy dobrze zakotwiczyłem, to widać. Naprawdę fajne krajobrazy. Pytanie, które jeszcze takie mam a propos Chorwacji, bo operujecie na wyspie Vis. Czy tam w okolicy chyba jest najwięcej wraków, jak dobrze kojarzę? Tak, to znaczy są takie dwa miejsca, gdzie jest duża koncentracja wraków. Jedno z nich to jest Istria, Półwysep Istria na północy Adriatyku, i drugim miejscem jest Vis, gdzie tych płytszych wraków wokół samej wyspy powiedzmy jest 5, a takich, takich trochę głębszych jest kolejnych tam 4-5, tylko to już są głębokości 70 metrów i więcej, czyli już wymykający się zakres nurkom rekreacyjnym. Ale ze względu na historię, na to, że to jest wyspa na otwartym morzu i przecinały się tam szlaki jednostek handlowych, jest troszkę wraków z lat 30., kiedy locja była jeszcze na tyle słaba i nawigacyjne możliwości, czy też kontrola tej nawigacji była troszkę słabsza niż teraz. Jest parę wraków z tego okresu. Jest też kilka samolotów, których obecność wynika z powstałego pod koniec wojny w 1944 roku lotniska polowego na wyspie Vis, które przyjmowało samoloty wracające z akcji nad Europą. No i niektóre z nich nie miały szczęścia wylądować czy dolecieć do pasa i po prostu wodowały przy wyspie Vis. No właśnie widziałem, będąc na wyspie Vis, zdjęcia, ale to znowu z Sikomirza, zdjęcie właśnie takiego samolotu pod wodą. Tak, to są duże głębokości chyba. Najpłytszy samolot jest na 40 metrach, znaczy jego przednia część jest na 40 metrach, czyli tak można powiedzieć na granicy tego, co na granicy nurkowań rekreacyjnych. To teraz pytanie, czy wybierając się do Chorwacji warto mieć już jakiś wyższy stopień nurkowy? Czy dla takich rekreacyjnych początkujących jest to obejrzeć również? Słuchaj, no my przede wszystkim prowadzimy tam szkołę nurkowania, więc co tydzień wypuszczamy 5 do 10 osób z podstawowymi stopniami. Oni twierdzą, że to są ich najlepsze wakacje w życiu, więc z całą pewnością wystarczy się zacząć uczyć, żeby mieć już fantastyczne wrażenia. Jest bardzo dużo miejsc, na których mogą zanurkować osoby ze stopniem podstawowym. Jest jeszcze więcej miejsc, na których można zanurkować, mając wyższe uprawnienia do 30 do 40 metrów, albo wręcz uprawnienia techniczne, czy dekompresyjne. Więc to jest też siła Wisu, że w zasadzie na każdym poziomie można tam znaleźć coś dla siebie. Można też wracać przez kolejne sezony i z wyższymi uprawnieniami zobaczyć coś nowego. Jak wygląda takie nurkowanie w Chorwacji? Przyjeżdżamy sobie, mieszkamy gdzieś na Wisie, najlepiej wynająć hotel Przyjeżdżamy do Splitu albo przylatujemy do Kaszteli pod Splitem, czyli też można powiedzieć do Splitu. Wsiadamy na prom, który wypływa ze Splitu na wyspę Vis. No i potem na wyspie ekipa z bazy nas kwateruje albo mamy wykupiony przez Booking, mamy wykupione zakwaterowanie. Zaczyna się z reguły nasi goście przyjeżdżają na tydzień, to znaczy przyjeżdżają w sobotę, od niedzieli zaczynają program nurkowy. Zaczyna się takim spotkaniem organizacyjnym tydzień, gdzie tłumaczymy, jak zamawia się gazy, skąd się bierze sprzęt, jak wygląda harmonogram wypłynięć. No i ta cała zabawa nurkowa się uruchamia, to znaczy już w niedzielę robi się check dive z brzegu, a potem już prowadzone są nurkowania z łodzi. Grupy są dzielone na stopnie, tak żeby każdy nurkował do granicy swoich uprawnień, no i heja. Okej, czyli to standardowo rozgrzewkowy nurek, a potem już kolejny program nurkowy podyktowany zainteresowaniami, potrzebami, oczywiście pogodą. Dwa razy w tygodniu nurkowania nocne przed bazą, bo wychodzą zwierzaki, których w dzień się nie ogląda.
No i trochę takich animacji nie tylko dla nurków. Prowadzimy pokazy slajdów o historii wyspy i o tym, co się spotyka pod wodą, żeby podnosić świadomość przyrodniczą i historyczną naszych gości. Organizujemy wycieczki łodzią dla osób nienurkujących i nurkujących, takie bez nurkowania ze snorkelingiem. Zabieramy naszych gości do agroturystyki, do takich restauracji agroturystycznych, na lokalne jedzonko. No, pokazujemy wiz od najlepszej możliwej strony. To, co nas zachwyca. Winnice są chyba na Wiśle. Słuchaj, tam się nie przyjeżdża dla winnic, tam się przyjeżdża dla efektów, dla ich produktów. No i oczywiście zwiedza się winiarnie, zwiedza się, może nie tyle zwiedza się winiarnie, co degustuje się lokalne wyroby winiarskie no i smakuje się lokalną kuchnię. Tak. Czyli taki wypad do Chorwacji jest bardzo fajny dla osób też nienurkujących. Czyli... Tak, ja czasami mam wrażenie, że te osoby nienurkujące bawią się tam lepiej niż nurkowi. Wiesz, tak mam czasami, to nawet nie jest wrażenie, tylko to jest wręcz pewność. Chyba zapiszę się na taki wyjazd jako nurek. Jako nienurek. Nie no, wezmę sprzęt dla niepoznani. To ma sens. Właśnie jak wygląda sprawa sprzętu do takiej Chorwacji jadą? Trzeba go zabierać, czy na miejscu wszystko jest do wypożyczenia? No wiesz, limity bagażowe i tak dalej. Wiesz, no nie wszyscy latają samolotami. Ktoś, kto leci samolotem, oczywiście no, zabierze swój podstawowy sprzęt albo go po prostu nie zabierze, tylko wypożyczy od nas, ale dużo osób przyjeżdża też ze względu na to, że 80%, 75% osób dociera swoimi autami, swoim transportem. Takie osoby najczęściej zabierają wszystko, zabierają też, szczególnie ci nurkowie, którzy nurkują w Twinach, w Sidemountie, a jadą autami, zabierają bardzo często ten sprzęt ze sobą, także mają komplet. Okej, to jest jak najbardziej wszystko w porządku. Dla tych, którzy potrzebują sprzętu, mamy albo całe zestawy sprzętu, albo jak to zwykle bywa, butle sidemountowe, twiny, stage, balast. To jest od razu pytanie, które mi się klaruje, że przypadkowo jestem w Chorwacji. W Chorwacji nie można być przypadkowo. Kamil, proszę cię. No i podpływam sobie na wyspę Vis, czy można tak do was podejść, cześć, i chciałbym ponurkować. Tak, oczywiście. Super. Najlepiej byłoby wtedy z mojej perspektywy powiedzieć: sorry stary, ale nie ma miejsc, zarezerwuj to na przyszły rok, ale no najczęściej tak nie jest, najczęściej jednak jakieś miejsca są no i po prostu najlepiej zadzwonić wcześniej, to znaczy jesteś w drodze, planujesz i jeżeli tam ekipa, nasi logistycy wiedzą, że pojawi się Kamil swoją żaglówką, no to po prostu mamy przygotowane dla ciebie miejsce, mamy przygotowany sprzęt. No, zapraszamy. Ja już nazwiedzałem się tej Chorwacji, a pod wodą jeszcze nie, więc... To masz do nadrobienia poważny kawałek świata nurkowego. Dokładnie, no właśnie od tego zaczęło się u mnie nurkowanie, żeby popływać w Chorwacji i sobie pójść pod wodę. Mówisz o pogodzie. W Chorwacji wieją wiatry, bora. Chyba bodajże od września do maja. Wyspa Vis mamy nawet taką mapę z różą wiatrów naniesioną na ścianie, taki fresk w bazie. I Wyspa Vis ma to do siebie, że można się tam spotkać z wszystkimi wiatrami, które się w ogóle w Chorwacji pojawiają. Więc oczywiście Bora, Sirocco chyba. Jest Sirocco, jest Bura, jest Pulenat, Levanat, oczywiście standardowo Tramontana lub Mistral popołudniowy, czy Maestral. Więc wszystko wieje, wszystko ma jakieś uwarunkowania, znaczy generuje jakieś uwarunkowania logistyczne, to znaczy my wtedy musimy się gdzieś tam przemieścić łodziami, żeby nurkować od strony zawiecznej, ale Wiz jest na szczęście na tyle mały, na tyle zwarty, a prognozy pogody, te prognozy wiatrowe na tyle precyzyjne, że my dzień, 2 dni do przodu przewidujemy, co będzie, no i przemieszczamy się łodziami, nurkujemy wtedy, startujemy z innych portów, nie tylko z Wisu, ale albo z Komiży, albo z Rukawca i dostosowujemy się do pogody. A jak wygląda zafalowanie, bo to chyba największy problem dla nurka?
Tak, tutaj wiesz, ty żeglujesz, więc super. Więc super i masz przede wszystkim doświadczenie, że Adriatyk no nie jest takim super spokojnym morzem, jak by się to mogło wydawać. Czasami nasi goście mówią, ale słuchajcie, no czemu nie chcecie tam płynąć? Przecież prawie nie wieje. Tak, ładne słoneczko. Ale wiało 3 dni temu i wiało przez 3 dni i ta wiało fala jugo, jest. które podniosło falę na 3 metry i po 2 dniach zostanie jeszcze rozkołys na tyle silny, że organizacja nurkowania po prostu jest trudna. Jest to żmudne przedsięwzięcie dla ludzi i musimy się wtedy gdzieś chować. No jest tak, z tym na to nie ma rady i po prostu trzeba bezpieczeństwo tutaj traktować jako priorytet. Czyli słuchacie przewodników i organizatorów. Słuchamy, to znaczy słuchamy z głosu rozsądku, bo to my jesteśmy przewodnikami i organizatorami, więc słuchamy głosu rozsądku i korzystamy z doświadczenia swojego i z doświadczenia też naszych skiperów, bo łódki prowadzą najczęściej Chorwaci, nasi koledzy, którzy pracują z nami w nautice i oni mają doskonałe doświadczenie, bo pochodzą z tej wyspy, wychowali się tam. Jak ktoś po raz pierwszy przyjedzie na Vis, od czego zacząć? Od jakiej atrakcji? Myślę, że idealna byłaby taka mała lampka rakii. No, No to żarcik oczywiście. No, trzeba się zakwaterować na pewno, ochłonąć po podróży, bo szczególnie w lecie no to jest jednak podróż, jest upalnie. Trzeba dopłynąć promem, odstać w kolejce chwilę, ale to są ostatnie takie niefajne elementy. Ludzie kwaterują się, odświeżają się i przyjeżdżają do bazy, wypełnić dokumenty i złożyć sprzęt, tam zagospodarować koszyki na sprzęt i umówić się na aktywność nurkową. I potem już jest samo przyjemne. i właśnie jaki taki pierwszy nurek, gdzie go zrobić? Pierwszy nurek najczęściej robimy przy wysepce, poza checkdive'em, który ma miejsce przed bazą, robimy na takim antycznym wrakowisku przy wyspie Host. To jest w dystansie 10-15 minut od bazy łodzią. Z wraku rzymskiego statku handlowego nie zostało nic. Poza frachtem, który przewoził, czyli dziesiątkami potłuczonych amfor. One są już teraz potłuczone, ale zaścielają dno od 9 do 20, w zasadzie 35 metrów, bo ostatnie amfory są tak głęboko. No, te amfory są oczywiście porośnięte jakimiś gąbkami, stanowią taką naturalne schronienie dla ryb, dla różnych bezkręgowców. I to jest świetny nurek, właśnie taki rozruchowy na początek, przy okazji od razu dający dotyk, taki fizyczny kontakt z historią Wisu, bo ta historia sięga VI wieku przed naszą erą, a te amfory, które my oglądamy, pochodzą z pierwszego albo drugiego stulecia przed Chrystusem, więc kawał historii. Kawał historii. Tak. Namówię żonę do nurkowania w takim razie, Obowiązkowo. bo ona lubi takie antyczne rzeczy. Obowiązkowo. Okej, super. A potem jakieś inne elementy? Co warto zobaczyć No a jeszcze? potem już w zależności od tego, na jakim poziomie nurkowym są goście, niektóre osoby przyjeżdżają bez konkretnych wymagań, chcą po prostu ponurkować w Chorwacji, w Adriatyku i w zasadzie to są takie nurkowania przyrodnicze albo płytsze nurkowania wrakowe. Są 2 wraki, na których można zanurkować ze stopniem podstawowym. Jeden łapiąc do połowy jego obrysu, drugi łapiąc kontakt z wrakiem, bo dziób jest na 20 metrach, czy też powiedzmy przednia część statku, a no, wszystkie pozostałe są głębsze, między właśnie 30 a 40, 50 metrów, ale z górną krawędzią wraku, gdzieś tam właśnie na granicy 40 metrów. Jest sporo kawern, no bo kawerny pozwalają na wprowadzenie, na wycieczkę z nurkami bez kwalifikacji jaskiniowych. Tak. Cały czas jest widoczny otwór wejściowy, więc w konfiguracji rekreacyjnej można te kawerny pozwiedzać. To też okazja zobaczenia, co w takich ciemniejszych miejscach żyje na ścianach, co tam żyje w środku. Zawsze jest troszkę nowości i zawsze jest troszkę adrenaliny. Mamy ciąg takich kawern w takiej zatoczce Billy Bog, które właśnie pozwalają na odwiedzenie podczas jednego nurkowania kilku kawern.
Są ściany, klify porośnięte gorgoniami. Na gorgoniach są złożone jajka rekinów. Jest taki mały gatunek rekina chorwackiego, rekina psiego, który samice składają jajka właśnie na gąbkach albo na gorgoniach. Ładny świat. Kolorowy jednak w różnych miejscach i przede wszystkim taki topograficznie atrakcyjny. Mamy to wszystko dobrze sfotografowane, obrysowane. Kolega nawet stworzył taką aplikację. Właśnie miałem o nią pytać. Właśnie miałem pytać, że macie aplikację do nurkowania na Wisie, tak? Tak. Mariusz Milka stworzył taką aplikację o wdzięcznej nazwie Nurkowiska, która prezentuje rozkład tych miejsc nurkowych, które odwiedzamy najczęściej wokół wyspy. To jest apka na razie na Androida, ale wkrótce również oczywiście, oczywiście dla posiadaczy iPhone'ów już wkrótce. Mariusz mnie zaraz przypilnuje, prawda, żeby dopełnić formalności. No i można się zapoznać z tymi miejscami. Są szkice, mamy szkice tych miejsc nurkowych, mamy dużo zdjęć, są opisy. Taka locja dla nurków. Taka locja dla nurków, tak. Wiem, że na WIS robicie takie słynne wydarzenie, zlot fotografów podwodnych, taki event. Tak. Opowiesz coś więcej? Tak, oczywiście. W ogóle trzeba zacząć od tego, że WIS jest bardzo wdzięcznym miejscem dla fotografów, bo jest co fotografować. I przyrodniczo, i wrakowo, i krajobrazowo. Wody są przejrzyste i jak na Chorwację zasobne. I fotografowie koledzy, koleżanki pojawiali się tam od lat. I kiedyś sobie pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić taką imprezę, która nie jest kursem, warsztatami, nie ma to nic wspólnego z tym, że ktoś kogoś uczy, tylko taki towarzyski zlot dla bractwa, które zajmuje się fotografią podwodną i filmem. No i w ubiegłym roku zrobiliśmy zlot numer 3. Mamy systematycznie coraz więcej doświadczeń, czego podwodny fotograf i filmowiec potrzebuje od organizatorów i ile jest realnie w stanie równocześnie znieść nurkowań, bo to z reguły są ludzie o takich zapotrzebowaniach na spędzanie czasu pod wodą, że najchętniej by z tej wody nie wychodzili, ale przecież głównym celem jest to, żeby się integrować, poznawać, przekazywać sobie kuluarowo różne fajne informacje i podpowiedzi. No więc mamy to po trzech zlotach, mamy to wyważone na tyle dobrze, że ostatnio właśnie uznaliśmy, że jesteśmy tak w punkt, że można się wynurkować, nafotografować, a oprócz tego troszeczkę też spędzić czasu na lądzie, pogadać o fotografii, pogadać o miejscach, które się odwiedzało. Przy okazji też pewnie jakieś wykłady? Tak, ale raczej na zasadzie prezentacji swoich zdjęć, jakichś wspomnień z wyjazdów, które się odbyło. To ma mieć właśnie wybitnie charakter taki integracyjny, żeby ludzie opowiedzieli troszkę o sobie, o swoich doświadczeniach, a nie, że tam ci z najdłuższym stażem tłuką coś do głów tym z mniejszym stażem. To tak, dla kogo jest taki wyjazd fotografów? Dla każdego. Czy mając GoPro, albo nie mając też mogę? Nie mając GoPro, oczywiście, że możesz, tylko będziesz się nudził. Ale i GoPro nie jest... oczywiście, tak jako filmowiec, jako osoba filmująca GoPro super. Nie stawialiśmy żadnych wymogów sprzętowych, bo wszyscy tam zaczynają z reguły od troszkę tańszego sprzętu i potem dopiero wyprzedają swój majątek, żeby kupić droższy sprzęt fotograficzny lub filmowy, albo zatrudniają się na kolejnym etacie. Więc i tak samo nie jest żadnym parametrem staż fotograficzny czy filmowy, po prostu jest to impreza otwarta, limituje nas ilość miejsc. Czy to jest dobre miejsce, żeby nauczyć się też chyba fotografii? Tak. Popatrzeć innych? Tak, tylko pamiętaj, że nie są prowadzone żadne zorganizowane zajęcia, więc na zasadzie takiej, że przychodzisz i wchłaniasz jak gąbka, jak najbardziej tak, ktoś ci doradzi, poradzi, ale ludzie raczej przyjeżdżają tam pofotografować, pofilmować, a przede wszystkim spotkać się. Więc jeżeli idzie o znalezienie, poznanie środowiska, w którym chciałoby się później gdzieś dalej jeździć, czy poznanie ludzi, u których może byśmy chcieli się uczyć, czy u których chcielibyśmy się zaopatrywać w sprzęt, to jest doskonała okazja. Tam współorganizatorką jest Irka Stangierska, Marcin Trzciński z fotografii, z fotopodwodnej.
w tej branży filmowej i Trzcina właśnie, i Wojtek Jeznak. Są ludzie, u których można podpytać się, później się z nimi kiedyś umówić, ale sam zlot nie przewiduje dydaktyki ukierunkowanej na pojedynczą osobę, bo nie ma na to czazu. Jasne. To nie jest ta impreza. No właśnie Trzcina nas przekonywał, żeby tam się wybrać. Tak. Opowiadał nam, jak ścigał ośmiorniczkę pod wodą przez kilka dni. Tak, to można zobaczyć na filmie nawet. Dokładnie tak. I które miejsca odwiedzacie na tym zlocie fotografów? Dokładnie te same w Chorwacji, czy to jest... Wiesz, my staramy się tą imprezę podporządkować potrzebom fotografów. To znaczy miejsca, oczywiście są to najczęściej te, które odwiedzamy też na wyjazd, na nurkowaniach rekreacyjnych z osobami niefotografującymi, ale staramy się tutaj przede wszystkim dać dużo czasu bo fotografia i film potrzebują czasu, więc czasu pod wodą i takiego spokoju, więc organizujemy albo jedno bardzo długie nurkowanie fotograficzne. Część z tych osób to są ludzie z uprawnieniami technicznymi, dekompresyjnymi, więc spędzają pod wodą 2 godziny na jednym nurkowaniu, a drugą łodzią jedzie grupa na 2 krótsze nurkowania, ale też takie przeprowadzane w punktowym rejonie, żeby był czas na to, żeby się po prostu położyć z aparatem i sobie tam spokojnie wybrać jakiś temat i go obrabiać. Więc tak, jest to wybór z tych standardowych miejsc, ale przebieg nurkowania jest podporządkowany potrzebom osób fotografujących. No zdecydowanie tak. Fotografia wymaga cierpliwości. Oczywiście. A cierpliwość potrzebuje z kolei czasu, prawda? Tak, dostarczonego przez organizatorów. Super. Czyli ogólnie Chorwację polecasz dla osób nurkujących, nienurkujących? Chorwację polecam, bo kocham ją, spędzam tam sporo czasu w roku. To jest pewnie takie moje miejsce nurkowe numer 1, związane z tym, że od początku funkcjonowania firmy prowadzimy bazę w Chorwacji. Czasami nawet w pewnych okresach 2 bazy równolegle, więc uwielbiam to miejsce, polecam, uważam, że każdy, kto ma realne wyobrażenie na temat Chorwacji, czyli nie oczekuje rafy koralowej i wielkich ławic ryb, takich jak na Malediwach czy na Raja Ampat, będzie zadowolony z tych nurkowań. To jest też świetne miejsce do edukacji, do rozwoju nurkowego. I tutaj też zapraszamy, ponieważ mamy po prostu bardzo doświadczoną kadrę instruktorską. Mamy tych instruktorów na tyle dużo, że praktycznie od poziomu podstawowego do poziomu instruktorskiego i niektóre wybrane kursy z zakresu kursów technicznych prowadzimy, więc a szkolimy od maja do października, więc można się u nas rozwijać nurkowo. Czy można przyjechać i na wakacje i się wyszkolić jeszcze? Tak, można przyjechać na wakacje, podczas których wyszkoli. Tak. Brzmi to bardzo fajnie. Mnie też przekonuje, mi się podoba, że ja też kocham Chorwację, ale widzę, że to jest dobre miejsce dla osób, które już zaczęły nurkować w Polsce i szukają czegoś więcej, tak. A jeszcze nie myślą o jakichś, nie wiem, właśnie safari czy jakichś innych dalszych rejonach, które są droższe de facto. Wiesz, dla części osób, tych, które się szkoliły w Polsce, które są zresztą najczęściej bardzo dobrze wyszkolone, ale to jest często pierwszy kontakt z morzem, gdzie jest fala, występuje prąd. Zasolenie. Jest inne zasolenie, więc trzeba się troszeczkę inaczej wyważyć. Jest cieplej niż w Polsce, więc to jest na plus, jeżeli idzie o długość nurkowań, ale to jest często nowe doświadczenie, jeżeli idzie o technikę nurkowania właśnie z jednostki pływającej, większej, mniejszej, nurkowania na fali, nurkowania w prądzie, który czasem występuje, więc jest to doskonała praktyka na przykład przed wyjazdami do Egiptu, gdzie mamy do czynienia z troszkę większymi siłami morza, z trochę większą falą, z trochę silniejszym prądem. Bardzo, bardzo dobry etap taki przejściowy na drodze, na ścieżce edukacyjnej nurka. Niezależnie od prowadzonych ewentualnie jakieś, prawda, przyjmowania jakiegoś kwantu edukacji nurkowej. Super. To kiedy wybierasz się do Chorwacji?
Właśnie wróciłem, prawdę powiedziawszy, ale to był wyjazd administracyjny. My zaczynamy praktycznie od zawsze zaczynamy sezon od majówki, no więc chwilkę przed majówką, żeby odkurzyć kąty i startujemy na długi weekend. Jest jakaś impreza startowa? Jest tak zwana majówka. Majówka, Tak, czyli od majówki. Od majówki, po prostu od majówki. A kończymy? A kończymy w połowie października. Kończymy w połowie października i to nie wynika z tego, że kończą się warunki. Oczywiście dzień jest krótszy, czasami bywa troszkę więcej deszczu, ale woda jest zawsze bardzo ciepła. Woda jest ciepła do końca listopada. Chorwaci zawsze dzwonią, tam znajomi dzwonią, mówią: słuchaj, no nie uwierzysz, jeszcze dzisiaj się kąpaliśmy, a to jest powiedzmy połowa listopada, ale woda ma 22 stopnie, więc korzystamy. Ale konkuruje dosyć mocno, konkurują wyjazdy egipskie w tym okresie i wyjazdy gdzieś dalej, więc to nie jest, powiedzmy, w świadomości i w takiej tradycji polskiego środowiska nurkowego to cały czas jednak kończy się gdzieś w październiku ten sezon chorwacki. Tak, i zaczyna się. Będziemy intensywnie pracowali nad tym, żeby tą świadomość zmieniać i żeby ogólnie celować na całoroczny sezon chorwacki, bo absolutnie Chorwacja na to sobie zasłużyła. No, organizowaliśmy całkiem przyjemne i ciepłe sylwestrowe rejsy, więc czemu by nie nurkować tam? Oczywiście. Jeżeli ktoś może nurkować na koparkach, na Zakrzówku czy na Hańczy w suchym skafandrze, to na pewno w Chorwacji będzie mu o paręnaście stopni cieplej. Tak, być może nie będzie musiał brać systemu grzewczego. Pewnie tak. No. To co, do zobaczenia w Chorwacji, mam nadzieję, na WIS. Do zobaczenia Wybieramy w Chorwacji na WIS-ie. Czekamy na was. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.